Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC. Jak widzicie, obudowa kuby jest już zapełniona różnymi częściami. Na froncie obudowy mamy zamontowane wentylatory. Są też tutaj zamontowane inne części, o których za chwilkę dowiecie się z mojego filmu. Mam nadzieję, że mój film nie będzie dla Was za długi. Mam też nadzieję, że dzięki mojemu filmowi dowiecie się czegoś ciekawego, co może kiedyś Wam się przyda przy budowie własnych układów customowych w własnych komputerach. Zatem miłego oglądania mojego filmu i do zobaczenia na końcu mojego materiału. Na początku filmu zrobię krótką prezentację części, których użyję do złożenia komputera dla Kuby. Po rozmowie z nim ustaliliśmy właśnie taką konfigurację nie tylko samego PC, ale również całego układu chłodzenia LC. Zaczynamy od chłodnic, a właściwie od całego zestawu, bo w tej obudowie wylądują aż 4 chłodnice 480 mm, no i oto pierwsza z nich. To mój pierwszy raz z chłodnicą firmy Hardware Labs. Do tej pory korzystałem głównie z modeli firmy AlphaCool, więc byłem ciekawy, jak wypadnie montaż i czy coś mnie zaskoczy. Jak widzicie, chłodnica, podobnie jak cała obudowa, jest w kolorze białym. Właśnie pod tym kątem ją wybierałem, ale oczywiście liczyły się też parametry. Zależało mi na długości, która pozwoli zamontować 4 wentylatory 120 mm na jednej stronie. W zestawie z chłodnicą znajdziemy również śruby o różnych długościach, niestety wszystkie w kolorze czarnym. Szkoda, bo przy białej chłodnicy aż prosi się o białe akcenty, chociaż podejrzewam, że tylko nieliczni będą zwracać na to uwagę. Tak wygląda gęstość i ułożenie finów tej chłodnicy. Na pierwszy rzut oka sprawia bardzo solidne wrażenie. Zobaczymy, jak poradzi sobie w praktyce przy chłodzeniu Threadrippera i RTX-a. Przechodzimy do kolejnej chłodnicy. Na ekranie model od firmy XSPC. Przyznam Wam, że początkowo planowałem kupić 4 chłodnice od Hardware Labs, ale niestety pojawiły się braki i udało mi się dorwać tylko 2 sztuki. Dlatego musiałem trochę pokombinować, stąd ta 480, którą widzicie teraz, jak możecie zauważyć, trafia do białej obudowy, ale ma czarne finy. Niestety nie była dostępna w pełni biała wersja, więc tym razem nie wybrzydzałem. W zestawie, podobnie jak wcześniej, dostajemy czarne śrubki. Sama chłodnica ma identyczne wymiary jak poprzednia, z tą różnicą, że jest nieco cieńsza. Ma 20 mm grubości, ale za to oferuje większą gęstość finów na cal. Mam nadzieję, że mimo mniejszej grubości jej wydajność będzie zbliżona do chłodnicy od Hardware Labs. To już kolejna chłodnica od producenta, z którym jeszcze nie miałem okazji pracować przy budowie customowych układów chłodzenia LC. Aby zbudować trwały i bezpieczny customowy układ chłodzenia LC, trzeba na początku zadbać o jego czystość. Szczególnie jeśli mamy świadomość, że w chłodnicach mogą znajdować się zanieczyszczenia poprodukcyjne, które później mogą zaszkodzić komponentom w pętli. Dlatego przed zalaniem całego układu zawsze warto dokładnie przepłukać chłodnicę. W tym celu zbudowałem szybki układ testowy na elastycznych rurkach, wykorzystując rezerwuar od firmy AlphaCool. Moim założeniem było stworzenie przepływu cieczy pod wymuszonym ciśnieniem, które skutecznie wypłucze z chłodnic opiłki i inne niepożądane drobiny. Jak widzicie, układ jest prosty, ale powiem Wam, bardzo skuteczny. Wcześniej próbowałem płukać chłodnicę wodą destylowaną, wlewając ją bezpośrednio do środka. Oczywiście w ten sposób również wypłukiwały się różne opiłki i zanieczyszczenia, ale jednak kiedy ciecz porusza się pod większym ciśnieniem, efekt zawsze jest lepszy. Teraz parę ujęć z ręki i jedziemy z czyszczeniem. Każda chłodnica, która trafia do układu LC, jest przeze mnie w ten sposób czyszczona. Przepompowałem trochę wody destylowanej przez chłodnicę Kuby i efekt jak zwykle mnie nie zaskoczył. Smutne i mało ciekawe czyszczenie chłodnic mamy za sobą, teraz bierzemy się za następny element układanki. Ponieważ wszystkie urządzenia w obudowie Kuby, jak i sama obudowa korzystają z infrastruktury IQ Link, chciałbym teraz nieco przybliżyć ten system. Pewnie większość z Was dobrze wie, o co chodzi, ale jeśli ktoś nigdy nie miał styczności z tym rozwiązaniem od firmy Corsair, to będzie to krótki materiał informacyjny. Przygotowałem prosty schemat, na którym pokażę, jak wygląda łączenie urządzeń w systemie IQ Link i czy faktycznie ogranicza on liczbę przewodów w obudowie. Teraz na filmie widzicie przewód zasilający, którym zasilany jest hub systemu IQ Link. Ten przewód z jednej strony podłączamy do huba IQ Link, a z drugiej do złącza PCI Express w zasilaczu komputera. Do huba na moim schemacie podłączony jest również wentylator za pomocą przewodu IQ Link.
Dodatkowo hub łączy się przewodem USB-C USB 2.0 header, który podpinamy do wewnętrznego portu USB na płycie głównej. Ale podczas budowy komputera dla Kuby, gdzie urządzeń IQ Link jest więcej niż 24 sztuki, musimy użyć przynajmniej dwóch hubów IQ Link, a co za tym idzie, co najmniej dwóch headerów USB 2.0 na płycie głównej. Jak zobaczycie później, będzie ich niestety znacznie więcej. Jak widzicie, mimo że przy łączeniu wentylatorów i innych urządzeń IQ Link mamy mniej widocznych przewodów, to w praktyce w niewidocznej części komputera tych kabli nadal może być sporo. Dodatkowo trzeba pamiętać, że wcześniej musimy zaopatrzyć się w odpowiednie splittery headerów USB 2.0, a także wolne złącza PCI Express w zasilaczu komputera. System IQ Link mamy już omówiony, dlatego teraz przechodzimy do wentylatorów. Do komputera Kuby wybraliśmy wentylatory firmy Corsair model LX120 RGB w kolorze białym. Wentylatory te wspierają system IQ Link. Skorzystaliśmy z tzw. trójpaku, w którym oprócz 3 wentylatorów znajdziemy również zestaw przewodów, hub IQ Link, specjalne złączki do łączenia wentylatorów, zestawy, a także różne śruby montażowe. Najczęściej przewody do łączenia urządzeń w systemie IQ Link są w tym zestawie białe, podobnie jak same wentylatory, natomiast pozostałe przewody obsługujące hub IQ Link występują już w kolorze czarnym. To, co teraz widzicie, to specjalne złączki, za pomocą których łączymy wentylatory ze sobą. Jedna z nich odpowiada za przesył sygnałów elektrycznych, a druga pełni jedynie funkcję wzmocnienia i stabilizacji połączenia. Teraz na ekranie hub IQ Link, także w kolorze białym. Hub posiada wbudowany w obudowę magnes, który ułatwia montaż w obudowie, ale w zestawie mamy także dołączoną taśmę dwustronną. I teraz przyszła kolej na wentylatory 120 mm w kolorze białym. Wyglądają naprawdę dobrze, każdy z nich po obu stronach posiada specjalne złącza na wcześniej wspomniane przeze mnie złączki. Dodatkowo na bokach znajdują się magnesy o odpowiedniej biegunowości, które nie tylko wspierają połączenie, ale też stabilizują cały zestaw. Co ciekawe, to również świetny test poprawnego montażu. Jeśli spróbujemy połączyć wentylatory niewłaściwymi stronami, magnesy po prostu się odpychają. Tutaj widzicie miejsca na złączki, ta żółta odpowiada za połączenie elektryczne, a ta biała za wzmocnienie połączenia. Klik i w ten sposób mamy już połączone ze sobą dwa wentylatory. Jak widzicie, połączenie jest stabilne i nawet po podniesieniu wentylatory dobrze trzymają się razem. Cały system IQ Link będzie oczywiście potrzebował zasilania, nie mówiąc już o Threadripperze i pozostałych komponentach całej konfiguracji. Do zasilania wybraliśmy z Kubą zasilacz firmy Corsair model HX1500i w wersji Shift. To jednostka o mocy 1500 W z certyfikacją Cybernetics Platinum w standardzie ATX 3.1. Dodatkowo zasilacz posiada dwa złącza 12V 2x6 dla karty graficznej, a także wbudowany hub IQ Link. Całość możemy również podłączyć przewodem USB-C USB 2.0 header do płyty głównej, co pozwala na monitorowanie parametrów pracy zasilacza w oprogramowaniu firmy Corsair. Zasilacz posiada także tryb 0 RPM, co oznacza, że przy małym obciążeniu zasilacza, zasilacz nie uruchamia wentylatora. Same przewody dołączone do zasilacza modularnego, jak widzicie, nie są w oplocie, ale posiadają na przewodach specjalne organizery, które ułatwiają ich układanie w obudowie. Warto też dodać, że wtyczki po stronie zasilacza są mniejsze, to specjalny standard firmy Corsair oznaczony jako typ 5. Warto mieć to na uwadze przy dokupowaniu dodatkowych przewodów do tego zasilacza.
To przewód, za pomocą którego łączymy zasilacz z headerem USB 2.0 na płycie głównej, a ten przewód już znamy, to przewód systemu IQ Link służący do połączenia urządzeń ze sobą. Dołączone są dwa przewody, jeden przewód jest przewodem prostym, a drugi, jak widzicie, ma jedną końcówkę kątową. To, co widzicie na filmie, pochodzi jeszcze z czasu, kiedy komputer Kuby był w konfiguracji z chłodzeniem powietrznym. Podmieniłem tylko zasilacz na ten, który właśnie omawiamy, aby szybko sprawdzić, czy działa poprawnie. Teraz widzicie jego montaż. Do schłodzenia procesora firmy AMD model Threadripper Pro 7965WX wybraliśmy blok wodny firmy Watercool Heatkiller 4 Pro. To naprawdę gigantyczna konstrukcja. Mam porównanie, bo wcześniej na procesorze było zamontowane chłodzenie powietrzne, którego powierzchnia styku nie pokrywała całego IHS procesora. Ten blok wodny przykrywa go w całości. Dodatkowo ten blok wodny jest bardzo ciężki, waży około 1200 gramów. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie trzymałem w rękach tak masywnego bloku na procesor. Przy montażu trzeba naprawdę uważać, żeby nie wypuścić go z rąk, bo mógłby się wbić na przykład w podłogę. Myślę, że nic lepiej nie mogłoby przykryć tak dużego procesora, jakim jest Threadripper. Tutaj jeszcze szybkie porównanie do radiatora chłodzenia powietrznego i jedziemy z montażem. Nie wiem jak Wam, ale mnie ten blok wodny bardzo się podoba. Jest prosty, ale jednocześnie bardzo estetyczny. Dodatkowo nie ma żadnego podświetlenia, co dla niektórych może być dużą zaletą. Otwór z trójkątem oznacza miejsce wejścia cieczek do bloku wodnego. Przed przystąpieniem do montażu bloku wodnego jego powierzchnię styku z IHS procesora wyczyściłem izopropanolem. Po takim przygotowaniu mogłem przymierzyć blok wodny do procesora oraz sprawdzić jego spasowanie z otworami montażowymi na płycie głównej. Wszystko było w porządku, dlatego nałożyłem cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na IHS procesora. Ten procesor jest tak duży, że standardową tubkę pasty zużyłem w całości. Blok wodny montowany jest w otworach montażowych za pomocą 4 śrub z dystansami sprężynowymi, które odpowiednio regulują i kompensują siłę docisku bloku do procesora. Jak widzicie, montaż nie jest trudny, wystarczy ręką odpowiednio ustawić śruby, tak aby trafiły w otwory, a następnie powoli je dokręcać.
Kolejnym elementem układanki, który chciałbym Wam pokazać, jest rezerwuar zintegrowany z pompą od firmy Corsair. To dokładnie model XD6 Elite z wyświetlaczem LCD. Trzeba przyznać, że design tego rezerwuaru naprawdę mi się podoba. Nie widziałem jeszcze na żywo, jak wygląda jego podświetlenie, ani jak działa wyświetlacz LCD, ale już teraz widać, że wyróżnia się na tle innych rezerwuarów, które miałem okazję wcześniej oglądać. Sam rezerwuar nieco różni się od innych i mam tu na myśli przede wszystkim wyprowadzenia z łączy. W samym rezerwuarze znajduje się kilka otworów oznaczonych jako inlet, wejście oraz outlet, wyjście. Teraz na filmie pierwsze z nich. W górnej części rezerwuaru znajduje się opcjonalny port inlet oraz otwór, przez który możemy uzupełnić płyn w rezerwuarze. Tutaj widzimy duży wyświetlacz. Aby działał, rezerwuar musi być podłączony do wewnętrznego headera USB 2.0 na płycie głównej. Tutaj znajdują się wszystkie porty sterujące rezerwuarem, standardowo jak w systemie IQ Link, oraz przełącznik, za pomocą którego możemy wymusić maksymalne obroty pompy wymagane podczas zalewania układu LCM. Teraz widzimy opcjonalny port wejścia cieczy do rezerwuaru. Tuba rezerwuaru wykonana jest z plexi, natomiast obudowa z plastiku. Do wyboru mamy dwie wersje, tę, którą widzicie na filmie, oraz wariant w kolorze czarnym. Stopki rezerwuaru, które teraz widzicie, można zdemontować. Posiadają one również wewnętrzny gwint, do którego możemy wkręcić śrubę. W opakowaniu znajdziemy także przewody IQ Link oraz przewód USB-C do headera USB 2.0 na płycie głównej. W opakowaniu znajdziemy także bardzo estetyczne chromowane blaszki montażowe, które umożliwiają zamocowanie rezerwuaru na chłodnicach, wentylatorach lub w innych miejscach obudowy. Sposoby montażu bardzo czytelnie wyjaśnione są w instrukcji montażu w tzw. przewodniku na stronie producenta. W opakowaniu z rezerwuarem znajdziemy także narzędzie do przykręcenia zatyczek oraz tzw. ATX24 pin PSU Jumper Bridge, który umożliwia uruchomienie zasilacza bez podłączonego 24-pinowego złącza ATX do płyty głównej. Corsair dołączył także zestaw różnych śrubek, które z pewnością ułatwią montaż rezerwuaru w wielu konfiguracjach. Rozpoczynamy zabawę z montażem 4 chłodnic oraz 24 wentylatorów. Na pierwszy ogień idzie przód obudowy, gdzie zamontuję dwie chłodnice z wentylatorami w konfiguracji push-pull. W moim filmie o obudowie Corsair 9000D widzieliście, że pod chłodnice i wentylatory Corsair przygotował specjalny mechanizm tzw. Infinity Rail. Są to specjalne ramki montażowe, które mają ułatwić montaż całego zestawu chłodzenia cieczą. Teraz chciałbym Wam pokazać, na czym polega taki montaż i gdzie mogą pojawić się problemy, szczególnie przy tak długich chłodnicach jak te, które posiadam, czyli 480 mm. Po zdemontowaniu ramki możemy rozpocząć montaż poza obudową, co jest dużym ułatwieniem. Jak widzicie, ramki posiadają specjalne ruchome otwory, do których montujemy wentylatory oraz chłodnice. Wewnątrz ramki nie ma ich zbyt wiele, dlatego przed montażem musimy odpowiednio je ustawić i przymierzyć elementy, które chcemy zamontować, aby sprawdzić, czy nie będziemy musieli dodać dodatkowych uchwytów. Corsair dołącza do obudowy dodatkowe opakowanie z uchwytami, jednak z doświadczenia wiem, że nawet ten zapas potrafi się skończyć. Dlatego cały montaż warto dobrze zaplanować. Przy tak dużych chłodnicach i takiej liczbie wentylatorów musiałem rozkręcić ramkę, aby dodać dodatkowe uchwyty. Sam demontaż jest prosty i sprowadza się do odkręcenia kilku śrubek.
Teraz musiałem zasymulować ułożenie wentylatorów na chłodnicach, uwzględniając odpowiednią liczbę uchwytów oraz sprawdzając, ile uchwytów pozostanie mi jeszcze do ramki na topie obudowy. Zarządzanie uchwytami zakończone, teraz zmontuję ramkę i rozpoczynam montaż urządzeń. Jak widzicie, sposób montażu samych wentylatorów jest bardzo fajny. Zobaczymy jednak, jak system łączenia sprawdzi się w praktyce, gdy będę musiał je wszystkie podłączyć do huba IQ-Link, mając na uwadze, że do jednego portu huba mogę podłączyć maksymalnie 12 urządzeń. Jak widzicie, do każdej ramki wentylatora wkładam wtyczkę przekazującą sygnał elektryczny do kolejnego wentylatora oraz wtyczkę, która wzmacnia połączenie. Jak widzicie, wszystko pasuje idealnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po dołożeniu chłodnic. Rozwiązanie firmy Corsair zdecydowanie poprawia kulturę montażu i znacząco go ułatwia. Myślę, że to duży plus tego systemu. Tutaj widzicie wkręty, które Corsair dołącza do montażu wentylatorów. Śrubki są w kolorze białym, więc wszystko jest dobrze przemyślane. Przykręcając wentylatory, musimy pamiętać o pozostawieniu miejsca na montaż chłodnic, ponieważ śruby mocujące chłodnice będą przechodziły przez wentylatory. Oczywiście chłodnice nie muszą być przykręcone wszystkimi śrubami, spokojnie wystarczy montaż np. góry i dołu chłodnicy. Mocując wentylatory do ramki InfiniRail, musimy pamiętać o odpowiedniej orientacji montażu, ponieważ ramkę możemy zamontować w obudowie tylko w jednej pozycji. Teraz przechodzimy do chłodnic. Mamy tutaj dwie chłodnice Black Ice Nemesis 480 mm. Jak widzicie po bokach posiadają one charakterystyczną okalającą blaszkę, takie zgrubienie, które nieco zwiększa ich szerokość. W mojej konfiguracji stało się to problemem, ponieważ kiedy chciałem przykręcić chłodnicę śrubą przez wentylatory, okazało się, że nie trafiam w otwór po stronie chłodnicy. Brakowało może 1 mm, ale było to wystarczające, żeby montaż był niemożliwy. Tutaj jak widzicie mogłem sobie kręcić i kręcić i tak bym sobie nic nie przykręcił. W tym miejscu znajduje się rozwiązanie problemu. Śruba spinająca ramkę ma pozostawione specjalne oczko, które pozwala skorygować niewielkie różnice i zyskać brakującą przestrzeń. Dodatkowo poluzowałem wcześniej przykręcone wentylatory i dopiero wtedy mogłem przykręcić chłodnicę. Teraz jak na dłoni widać, że śruby mogłyby być białe.
Teraz szybki test szczelności po montażu i za chwilę będziemy pewni, że cały zestaw zamontowany w ramce jest szczelny. Nie ważyłem całej ramki, ale znając masę poszczególnych elementów bez ramki oraz mając informacje od Corsair o jej wadze, szacuję, że całość waży około 7 kg. Oczywiście mówimy tu o wadze bez zalanych chłodnic. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda wysokość wszystkich elementów zamontowanych w ramce. Trzeba mieć to również na uwadze, ponieważ tuż za chłodnicami w obudowie Kuby znajduje się ramka, w której montowane są dyski talerzowe 3,5 cala. Kuba będzie używał takich dysków, więc nie możemy tego elementu zdemontować, dlatego cały pakiet w ramce nie może być zbyt gruby, bo wtedy nie będzie możliwości poprowadzenia rurek z cieczą. Tutaj widzicie już połączone wentylatory z przewodami systemu IQ Link. A tutaj bardzo dobrze widać, ile miejsca pozostało na montaż złączek i rurek Custom LC. Zasilacz w wersji Shift sprawdza się bardzo dobrze. Jak widzicie, zarządzanie przewodami jest znacznie ułatwione. Jak mówiłem wcześniej, zasilacz dodatkowo posiada huba IQ Link, który w konfiguracji komputera Kuby na pewno wykorzystam. W obudowie Corsair 9000D mamy drugą ramkę, do której możemy zamontować chłodnicę lub wentylatory. Znajduje się ona na tzw. topie obudowy. Tutaj zamontuję wentylatory w konfiguracji push, przynajmniej tak mi się wydawało, ale jak zobaczycie w tym fragmencie filmu, nie wszystko udało się przewidzieć. Jeśli chodzi o chłodnicę od firmy XSPC, tutaj nie miałem problemu z ich szerokością. Jedyny problem wynika z tego, że chłodnice 480 mm są po prostu bardzo długie. Mieszczą na sobie 4 wentylatory 120 mm. Z tego powodu nie ma możliwości, aby zmieściły się w ramce InfiniRail, ponieważ ich końcówka, gdzie znajdują się otwory do wkręcenia złączek, wystaje poza jej obrys. W efekcie chłodnica musi być zamontowana na ramce, co niestety zwiększa grubość całego zestawu. Po zamontowaniu na tak ustawionej chłodnicy wentylatorów cały pakiet okazuje się po prostu zbyt gruby. Myślę, że przy chłodnicy 360 mm nie byłoby już tego problemu. Dodatkowo, jak widzicie, śruby dostarczone razem z tą chłodnicą okazały się zbyt długie i gdybym tego wcześniej nie sprawdził, spokojnie mógłbym uszkodzić chłodnicę. Dlatego zawsze sprawdzajcie, czy śruby mają odpowiednią długość. Wystarczy, że wentylator będzie minimalnie inny i będzie bardzo łatwo o uszkodzenie chłodnicy. Tutaj bardzo dobrze widać, że śruba przechodzi przez wentylator i opiera się na finach chłodnicy. A jak widzicie, nad wentylatorem mamy jeszcze zapas. Tutaj widzicie wcześniej opisany problem. Aby dokończyć cały zamysł, wykonałem lekką przeróbkę i zamontowałem 2 wentylatory nad chłodnicą, które będą wyciągały ciepłe powietrze z obudowy. To rozwiązanie umożliwia mi wsunięcie całej górnej ramki do obudowy bez kolizji z ramką zamontowaną na froncie. Tutaj widać jak na dłoni, że chłodnica, a dokładnie jej przyłącza, wychodzą poza ramkę, co uniemożliwia jej zamontowanie wewnątrz ramki.
Tutaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda kwestia okablowania IQ Link. Na pewno przydają się wtyczki kątowe, ponieważ niwelują ewentualne kolizje pomiędzy górną a dolną ramką. Biały kolor również dobrze komponuje się z wentylatorami i obudową, a same przewody są elastyczne, dzięki czemu łatwo się je prowadzi. Tutaj dobrze widać, że gdybym zamontował wentylatory z górnej chłodnicy w dolnej pozycji, nie miałyby szans się zmieścić i na pewno kolidowałyby z wentylatorami w ramce na froncie obudowy. Na pewno, gdyby nie zależało nam na podświetleniu wentylatorów, moglibyśmy zamontować je wszystkie nad chłodnicą i myślę, że również byłoby to poprawne rozwiązanie. Ale na pewno przy takim rozwiązaniu ruch powietrza w obudowie byłby mniejszy. Pewnie myśleliście, że widzieliście już wszystkie wentylatory. Otóż nie. Dorzucam jeszcze 2 wentylatory na tylnej części obudowy, które będą miały za zadanie odprowadzać ciepłe powietrze z obudowy. Będą znajdowały się tuż nad sekcją zasilania płyty głównej i mam nadzieję, że pomogą w utrzymaniu jej odpowiedniej temperatury. Jak widzicie, montaż jest prosty. Jedyne wyzwanie to przemyślenie, jak i gdzie podłączyć te wentylatory. Czy do innych urządzeń, czy bezpośrednio do huba IQ Link. W tym drugim przypadku byłoby to jednak marnotrawstwo portu, do którego podłączone byłyby tylko 2 urządzenia. Przechodzimy do rezerwuarów, czyli elementów układu LC, które odpowiadają za przepompowywanie cieczy przez cały system. Widzieliście już chłodnice i znacie ich liczbę, dlatego zamiast jednego rezerwuaru zamontuję 2. Każdy element układu wprowadza pewien opór, a w tak dużych konfiguracjach warto zadbać również o tzw. redundancję, czyli sytuację, w której w razie awarii jednej pompy cały układ nadal może pracować. To, co widzicie teraz, byłoby idealnym ułożeniem rezerwuarów. Niestety, jak widać w przypadku lewego rezerwuaru, z boku znajdują się złącza, co niestety wyklucza takie ustawienie. No niestety, ciągle tylko schody. Musiałem zamontować rezerwuary w innej pozycji z lekkim przesunięciem, co oczywiście nieco komplikuje połączenie pomiędzy nimi. Nie ukrywam, że zaczyna to już jakoś wyglądać. Tak prezentują się rezerwuary na podstawce, w której montowane są dyski 3,5 cala. Kolejnym elementem, który dzisiaj zamontujemy, będzie karta graficzna. Założenie jest takie, aby cały układ LC, rurki itd. został tak poprowadzony, żeby Kuba miał łatwy dostęp do slotów PCI Express na płycie głównej. Dlatego kartę graficzną zamontuję w pozycji pionowej, a do portu PCI Express będzie ona podłączona za pomocą Razera. Obudowa Kuby umożliwia taką alternatywną orientację montażu, dzięki czemu pozostałe karty rozszerzeń można nadal instalować w standardowy sposób w slotach PCI Express. Nie wiem, czy już to widzicie, ale przy takim montażu Kuba będzie miał dostęp jedynie do 2 portów DisplayPort na karcie graficznej. Kartę graficzną podłączę do ostatniego slotu PCI Express na płycie głównej, który również obsługuje pełną prędkość razy 16. Razer, który widzicie, jest dla mnie nowością, wcześniej nigdy go nie używałem, więc zobaczymy, jak poradzi sobie z kartą RTX 5080. Długość Razera to 25 cm i jest to Razer kątowy 90 stopni. Tutaj widać, że jeden z kołków, do którego w obudowie zasilacza można zamontować płytę w standardzie Mini ITX, przeszkadza Razerowi, dlatego musiałem go zdemontować. Zastanawiam się jeszcze nad podłożeniem czegoś pod samo złącze Razera, żeby mógł się on wspierać na osłonie zasilacza, przynajmniej na czas transportu komputera. Tak wygląda już całość. Przyznam, że to naprawdę ładny widok. Elementy układu chłodzenia są już ułożone, a za chwilę przyjdzie czas na zaprojektowanie przebiegu rurek.
Ciekawe, czy Wam podoba się ten komputer w kolorze białym? Jeśli chcecie, napiszcie coś w komentarzach. Na końcu mojego filmu chciałem Wam pokazać krótką zapowiedź dotyczącą złączek, które wykorzystam podczas budowy układu chłodzenia. Są to złączki firmy BeatsPower. Nigdy wcześniej ich nie używałem, ale już teraz mogę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. To bardzo ciekawe złączki i mam wrażenie, że świetnie trzymają rurki. W kolejnym filmie pomęczymy się z nimi razem i zbudujemy kubiek Custom LC. Dzięki za wszystkie subskrypcje i lajki, dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że było ciekawie. Do zobaczenia już wkrótce, cześć!